Wiele razy prosiliście o audycję, żeby porównać zarobki, czyli to, co dostajemy w wynagrodzeniach, z możliwością kupienia mieszkania, z możliwością kupienia 1 metra kwadratowego mieszkania. I wiele tu jest nieoczywiste, a przy okazji od razu też wyjaśnimy, dlaczego piątek 13 października jest uważany za pechowy. Są różne teorie. Poznacie dane GUS-u i dane NBP właśnie o tym, jaka jest zależność między naszymi zarobkami a ceną metra. Postaramy się również ustalić, ile naprawdę zarabiają Polacy i kogo stać na mieszkanie, bo te dane trzeba czytać, no powiedziałbym, z dużym dystansem i z dużym zaangażowaniem, żeby je dobrze zrozumieć. O tym wszystkim będzie. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Przypominam, że tradycyjnie na stronie symen24.pl tę samą audycję znajdziesz razem z wykresami właśnie użytymi w tym filmie i kilkoma definicjami, więc jeśli chcesz oglądać to w takiej bardziej statycznej formie, a nie tak jak na filmie YouTube, no to oczywiście również zachęcam do przejścia na naszą stronę oraz zachęcam do dyskusji na Discordzie. Nasza nowa inicjatywa, link na dole. Widzimy, że to jest ogromna różnica. No 1900 zł, prawie 2000 w innym przypadku. Różnica jest więc naprawdę istotna i podawanie, że ktoś zarabia 7, jak dostaje 5, no to jest takie... było odwrotnie. Zarabiasz przeciętnie mniej, za to stać się na więcej metrów kwadratowych mieszkania. Jakie znaczenie ma tak naprawdę ta relacja naszych zarobków do ceny metra? Czy ta relacja naprawdę pokazuje, że stać nas na więcej, czy też, że stać nas na mniej mieszkań do kupowania? I okazuje się, tak naprawdę te optymistyczne dane o zarobkach, pokazujące, jak dużo zarabiamy, że zarabiamy ponad 7 tysięcy, to trzeba jeszcze odjąć sobie to, co nam... No dobrze, i teraz zacznijmy od tego, dlaczego piątek jest uważany 13 za pechowy. Teorii jest wiele. Jedni mówią, że to dlatego, że w 1307 roku to jest właśnie piątek 13 października, dzień, w którym Filip Piękny zaatakował zakon templariuszy, oni popadli w niewolę i to jest związane nawet z finansami. Niektórzy mogą pomyśleć, że to jest piątek 13 października 2023 roku, bo wtedy GUS opublikował dane związane z zarobkami. Inni mówią, że to jest po prostu 13 jest pechowa i piątek, no bo to był 13 dzień Nisan, kiedy 13 apostoł zdradził Jezusa. Inni znowu to wiążą z jakimiś pogańskimi, słowiańskimi bóstwami. Niemniej jednak nie we wszystkich, ale w wielu krajach ten piątek uważany jest za pechowy. A powiem akurat mniej chyba najbliższe jest to tłumaczenie z templariuszami, bo oni właśnie wiążą się z finansami. W końcu to był zakon, który również obracał pieniędzmi i świadczył różne usługi parabankowe, można powiedzieć. Natomiast jakie dane podano w piątek 13 października 2023 roku? GUS opublikował, uwaga, opublikował dane o naszych zarobkach w październiku 2022, ale tam zawarł jedną bardzo ciekawą wiadomość, a może nawet kilka ciekawych wiadomości, dlatego na chwilę przyjrzymy się tym historycznym już danym. Otóż GUS powiedział, że ta wyliczona przez niego średnia, wynosząca wtedy 7001 zł i jakieś tam grosze, jest o 22,8% wyższa niż to, co zarabia połowa społeczeństwa, czyli niż mediana. A to znaczy, że struktura zatrudnionych według wysokości wynagrodzeń jest mocno przesunięta w
kierunku ludzi uboższych i opowiadanie o tym, że my zarabiamy po 7 tysięcy, bo znowu ostatnie dane za sierpień to jest bodajże 7300. Takie są nasze wynagrodzenia według GUS-u. To jest mocno nieprawda. Ale też, skoro ta mediana jest tak nisko, to znaczy, że ta grupa osób, tak niewielka, za to zarabia na tyle dużo, żeby przesunąć tę średnią wysoko. Dodam też jeszcze, że ta cała struktura zarobków i te w ogóle zarobki podawane są dla większych firm, dla zatrudniających więcej niż 10 osób, więc w mniejszych firmach mogą być po prostu mniejsze. Jak to wygląda? Odchylenie? No, widać, że bardzo dobrze zarabiają przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy, kierownicy, specjaliści. Reszta, czyli technicy, średni personel, prawie średnio, pracownicy biurowi znacznie mniej, sprzedawcy, rolnicy itd. Coraz mniejszy zarobek. Jak wygląda to według zawodów, też możecie się spojrzeć i przypominam, oni powiedzieli, że ta średnia ich to jest przy 7 tysiącach, czyli większość zarabia poniżej średniej, a ta prawdziwa średnia to jeszcze do tego dojdziemy, bo to jest wynagrodzenie brutto. Czyli krótko mówiąc, zarobki nam ciągną ludzie związani na przykład z władzą, zwłaszcza mężczyźni w 2022 roku. Jak to wygląda, gdybyśmy przeliczyli te zarobki brutto na zarobki netto, bo w kontekście kupowania mieszkań to nie interesuje nas tak naprawdę, co zarabiamy na papierku, w jakimś tam zapisie księgowym, tylko to, co dostaniemy. No i teraz tak, korzystam z kalkulatora ze strony pracuj.pl, to nie jest żadna reklama tej strony, zakładam, że ten kalkulator zarobków jest dobry i według tego kalkulatora, kiedy Twoje wynagrodzenie wynosi brutto 7001 zł, to na rękę dostaniesz z umowy o pracę 5103 zł, z umowy zlecenie 5058, z umowy o dzieło 6329, bo tutaj ZUS-u na razie nie ma, a z takiej umowy B2B 5393. Widzimy, że to jest ogromna różnica. No 1900 zł, prawie 2000 w innym przypadku. Różnica jest więc naprawdę istotna i podawanie, że ktoś zarabia 7, jak dostaje 5, no to jest takie dziwne. Dodajmy też, że koszty pracodawcy, tak już na marginesie, jeżeli zarabiasz te 7 tysięcy, to pracodawca jeszcze kosztuje go to nie tylko tą Twoją pensję, którą Ci już zapłacił, tylko jeszcze ponad 1400 zł więcej. To też warto wiedzieć o tym i pamiętać. Jak to wygląda, jeżeli policzymy sobie, ile zarabia ktoś, ta mediana na rękę? Przy takim różnicy procentowej, jaką podano, możemy założyć, że ta mediana to jest powiedzmy 5400 zł na rękę. Wtedy dostajesz około 4000. A nawet jeżeli jest to umowa zlecenie, no to poniżej 4000, bo 3900, co już zupełnie zapewne zmienia optykę. Jeszcze spójrzmy się, żebyśmy wiedzieli, jakie są nasze zarobki w 2023 roku. I widzimy, że one jakoś pierwszy kwartał 7124, to są brutto. Drugi kwartał 2023 roku 7005, czyli prawie tyle, co ten październik 2022 raportowany. ZUS się zastrzega, że są to dane podawane na podstawie obwieszczeń prezesa GUS i ZUS za to nie bierze żadnej odpowiedzialności. Co ciekawe, GUS też podaje, jak mają wzrastać nasze wynagrodzenia minimalne i już od stycznia 2024 roku możemy spodziewać się minimum 4200, a od lipca 4300 zł. Jak to jednak wygląda, jeżeli chcesz zaciągnąć kredyt?
I powiedzmy sobie tak, nie patrzmy się na razie na to, jak bank bada naszą zdolność kredytową, bo banki czasami zakładają, że nam wystarczy na przykład 1000 zł na przeżycie po wszystkich kosztach. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Oczywiście bank tam zastanawia się, ile płacisz za mieszkanie, na wyżywienie, jak masz dzieci, albo jak jest was jest więcej, no to te koszty się zmieniają. Nie chcę tutaj wchodzić, bo to jest też sprawa banków, po prostu każdy troszeczkę inaczej określa tę zdolność kredytową. Jak by wyglądała Twoja sytuacja, gdyby ktoś wziął kredyt na 7%, tak jak dzisiaj mniej więcej taki zwykły kredyt hipoteczny, mniej więcej, zastrzegam, wynosi, to od 100 tysięcy przy ratach równych jego rata wynosi 706 zł. Czyli jeżeli wziął 400 tysięcy, to taka rata będzie wynosić 4 razy 706, co daje nam ponad 2800 zł. Ale gdyby ta spłata rat następowała w formie rat malejących, no to ta pierwsza rata wynosiłaby 916 zł. To jest sporo ponad 200 zł różnicy. Ale gdyby oprocentowanie spadło nam na przykład z 7 na 6, to od tych już 100 tysięcy kredytów wziętego na 25 lat rata wynosiłaby 644 zł, co oznacza, że zmiana o 1% oprocentowania kredytu przy ratach równych przy 100 tysiącach nie daje ulgi wynoszącej nawet 100 zł. To jest tam raptem 60 parę złotych po prostu. Przypominam, było 706, a jest 644. No, mówimy dużo o tych kredytach, 2%. Jeżeli by jakieś oprocentowanie kredytu faktycznie wyniosło 2%, rata od takiego kredytu, ciągle 25-letniego, 423 zł. Mieszkania za 100 tysięcy raczej jest trudno kupić i te ceny tych mieszkań są różne w różnych miastach. I teraz też zastanówmy się, jak wyglądała, czy jak wygląda relacja naszych zarobków, jeżeli pracujemy w dużym mieście i w mniejszym mieście, do cen mieszkań. No i weźmy sobie przykład Warszawy. To są dane Narodowego Banku Polskiego do końca 2022 roku zrobione i widzimy, że kiedyś nas było stać za taką średnią pensję na 0,45 mniej więcej metra kwadratowego. A potem, jeśli mieszkasz w Warszawie, no to okazuje się, że Twoja możliwość kupienia metra kwadratowego mieszkania wzrastała od początku lat 2000, od 2007 roku, zwiększała się i mniej więcej w 2017 roku to już można było kupić koło 3/4 metra kwadratowego. Następnie zaczęła spadać, żeby się odbić gdzieś tam w końcu 2022 roku. Sądzę, że kiedy będą pokazane badania za rok 2023, to znów pewnie będziemy widzieli spadek, bo ceny nieruchomości, mieszkań zaczęły rosnąć i chyba zaczęły rosnąć nawet bardziej niż płace, przynajmniej z tego, co GUS pokazał o tych płacach, które w jakiś sposób stoją. Czyli mogłeś kupić 0,75 metra, zarabiając zresztą, bo zarobki Warszawy to ten niebieska linia, zielona to jest Polska, zarabiając więcej niż przeciętnie w Polsce. W Zielonej Górze było odwrotnie, zarabiasz przeciętnie mniej, za to stać się na więcej metrów kwadratowych mieszkania, bo to około 1 metra, a bywały okresy, kiedy nawet można było kupić 1,1 metra kwadratowego mieszkania za swoją pensję. I znowu ten sam schemat, że od 2007 roku ta relacja systematycznie się poprawiała do mniej więcej 2018 i potem zaczęła ona opadać. Zwracam jednocześnie uwagę, że ta relacja, taka dobra w 2017 roku, to nie był czas, kiedy kupowaliśmy dużo mieszkań. Zaczęliśmy taki ostatni szturm na mieszkania, zaczął się wtedy,
kiedy ta relacja zaczęła obniżać się po 2017 roku. No dlaczego? Dlatego, że na przykład nagle stawały się też dostępne kredyty. Zobaczmy sobie jeszcze, jak ta dostępność kredytowa wyglądała. Ona tutaj pokazuje dla Warszawy w okresach, kiedy już nas było mniej stać na metr mieszkania, to dostępność kredytu rosła. Podobnie było zresztą w Zielonej Górze, w większości miejscowości. No i potem nagle ten spadek taki gwałtowny, to wiąże się oczywiście z okresem, kiedy gwałtownie podniesiono stopy procentowe. I teraz jest takie pytanie, jakie znaczenie ma tak naprawdę ta relacja naszych zarobków do ceny metra? Czy ta relacja naprawdę pokazuje, że stać nas na więcej, czy też, że stać nas na mniej mieszkań do kupowania? I okazuje się, że w czasach, kiedy ta relacja się pogarsza, ale są dogodne warunki kredytowe, to my kupujemy mieszkań więcej. Tak działamy, zadłużamy się po prostu uroczo, korzystając z tego, że ktoś nam daje w miarę dostępny kredyt. Tak to wygląda. Nie kupowaliśmy tych mieszkań tak mocno w czasie, kiedy ta relacja zarobków do ceny metra była dla nas dobra. Dlaczego też nie kupowaliśmy? Oprócz sprawy oprocentowania kredytów. No nie kupowaliśmy na przykład dlatego, że jeszcze oprócz tego, że wydajemy na spłatę kredytu, no to musimy z czegoś żyć. Musimy mieć pieniądze na jedzenie, na jeżdżenie po mieście, jeżeli mieszkamy w mieście, czy to własnym samochodem, czy też kartą jakąś miejską i komunikacją miejską, a to też wcale nie jest tanie. Przy naszych zarobkach, które, jeszcze raz do nich wrócę, wyglądają, tak wygląda mediana, to jeżeli ci zostaje 4000 na rękę i miałbyś płacić 2800 kredytu, to raczej to są marne szanse. Karta miejska w Warszawie to jest, no, w zależności od wariantu kupienia, około 100 zł, może między 90 a 110, tak to wygląda. W innych miastach nie sprawdzałem, ale nie sądzę, żeby to były jakieś specjalnie różnice. Można powiedzieć, dobrze, ale to nie musisz być singlem. Jak tak zarabiasz jako single, to cię w ogóle nie stać na mieszkanie. Może połącz się w jakąś parę i wtedy razem się zrzucicie, będziecie zarabiali 8000, za ten kredyt zapłacicie 2800, no i wam jeszcze zostanie jakieś 5000 do dyspozycji takiego przychodu rozpoznalnego. Tak to oczywiście wygląda. Jeżeli na przykład wejdą dzieci, to jeszcze dostaniesz jakieś dopłaty do tych dzieci, ale też dzieci generują koszty tak naprawdę i to może wyglądać średnio. Jeżeli mieszkasz w swoim mieszkaniu i ponosisz jego koszty i nie musisz spłacać kredytu, to twoja sytuacja wygląda w miarę dobrze. Jeżeli musisz wynajmować mieszkanie na tak zwanym wolnym rynku, no to na przykład w Warszawie taka pensja 4000 zł na rękę, czyli ta mediana 5400 brutto, nie pozwoli ci poszaleć, bo mieszkanie jednopokojowe w Warszawie wynajem w tej chwili to jest z rzędu, nie wiem, 2700, 2600, 2800, no mniej więcej ten poziom, oczywiście też z odchyleniami w górę, w dół, w zależności od tego, w jakiej lokalizacji to chcesz wynająć i to jest ten czynsz, który płacisz właścicielowi. No a jeszcze musisz mieć na pozostałe koszty życia, przypominam. To nie jest za darmo, więc jak dostajesz 4000, to ci różnica zostaje pieniędzy niewielka, co też pokazuje, że tak naprawdę ta skala popytu za gotówkę ze strony większości ludzi, czy dużej części, połowy ludzi w Polsce, którzy zarabiają brutto 5400 lub mniej, może nie występować, że to jest problem. Oczywiście w innych miastach niż Warszawa koszty wynajmu mieszkań są daleko niższe, a można zarabiać te 5400 brutto. To nie jest powiedziane, że tak nie będzie.
to sobie zdajemy z tego doskonale sprawę. Ale co chcę przez to pokazać, że tak naprawdę te optymistyczne dane o zarobkach, pokazujące jak dużo zarabiamy, że zarabiamy ponad 7 tysięcy, to trzeba jeszcze odjąć sobie to, co nam zabiera państwo i policzyć sobie to, co dostajesz na rękę i zastanowić się, jaka jest Twoja faktyczna siła zakupów i na ile możesz sobie pozwolić na kredyt. Oczywiście też pokazałem, to nie jest oczywiście precyzyjne wyliczenie, ale pokazałem jak bardzo warto wejść w ten program kredytu 2%, jeżeli oczywiście zakładasz, że Cię będzie stać na jego spłacanie, ale jaka to jest spora różnica między obecnym oprocentowaniem a takim zwykłym na każdych 100 tysiącach złotych. Możecie sobie policzyć na podstawie danych podanych w tym filmie, a jeżeli chcecie te dane zobaczyć bardziej stabilnie, te wykresy, zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie na pewno to znajdziecie, gdzie znajdziecie również na przykład dużo szkoleń dotyczących obrotu nieruchomościami, szkoleń online i stacjonarnych. Poza tym zachęcam Was również do dyskusji, czy pod tym filmem, czy też na naszym kanale Discord, link na dole, tam już się takie powoli kółko dyskusyjne tworzy. Zachęcam do komentowania, do subskrybowania i do sugerowania nam nowych tematów oraz oczywiście do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. No i cóż, cześć, trzymajcie się i liczcie, że Wasze zarobki będą jednak rosnąć. Oby. Chciałbym. Cześć.